Uszanowanie YouTube. Witam Was w to piękne, słoneczne, styczniowe popołudnie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać najstarszy maraton na Bliskim Wschodzie, a będzie to maraton w Dubaju. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez Świat. Tam jest Burcz Khalifa i zapraszam do odcinka. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Zanim będzie maraton, no to trzeba przecież odebrać pakiet startowy. Pakiety startowe odbiera się w sklepie Adidasa w Dubai Mall. Jest to gdzieś tam jest to centrum handlowe, bo Dubai Mall to na polskie można powiedzieć dubajskie centrum handlowe i tam właśnie w tym centrum Adidasa, w sklepie Adidasa, o którym mówiłem, odbiera się pakiet i tam nie wiem, czy jest jakieś miasteczko startowe, czy po prostu bierze się pakiet w łapę i idzie dalej. Za chwilkę to zobaczymy. Jak widzieliście, miasteczko startowe nie jest jakieś wielkie, tak naprawdę jest tylko kilka stoisk na odbiór pakietu startowego. No i też widziałem, że obok były stoiska, gdzie można było nadrukować coś na swojej koszulce. I co jest warte zaznaczenia, co jest myślę ciekawe, że naprzeciwko miejsca, gdzie się odbiera pakiety, jest lodowisko. O tam jest lodowisko. Wyszedłem sobie na zewnątrz, żeby było nieco ciszej niż w tym centrum handlowym w środku. Dlatego teraz już w tej troszkę większej ciszy zapraszam Was na unboxing pakietu startowego. Czy będą jakieś sztabki złota? Może diamenty? Zobaczmy. Pakiety są w takich gustownych torbach, które później również służą jako torby do depozytu. I co jest w pakiecie? Koszulka. Jest koszulka, która wygląda tak. Z tyłu nic. Jak widać, na wietrze powiewa. I jest koperta z numerem startowym i poza numerem startowym są naklejki na tą torbę, która będzie służyć jako torba do depozytu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te rzeczy, które były w pakiecie startowym po odebraniu numeru. Zobaczymy, może na mecie będzie coś jeszcze, nie wiem, bo tak czasem też dają, a już na przykład w Norwegii, w Oslo mówiłem, że troszkę słaby pakiet startowy, ale jednak wynagrodzili to delikatnie na mecie, także zobaczymy później. Jak widzicie, pierwszy sukces dnia dzisiejszego za mną, no bo udało mi się zabrać lampę tak, żeby podczas tego nagrywania w nocy, kiedy jest jeszcze ciemno, żeby coś było widać na ekranie. Właśnie idę na autobus, który mnie zabierze do linii startu, bo linia startu od mojego hotelu jest oddalona o około 20 km. No i muszę sobie troszkę ponad godzinkę dojechać autobusem, także udaję się na tą stronę. Troszkę z przygodami, ale chyba uda się dotrzeć do startu, bo przystanek, na który chciałem iść, z którego chciałem jechać, jest totalnie rozkopany i musiałem iść na przystanek kolejny, dlatego no, warto sobie wyjść z zapasem czasu, oczywiście. Thank you.
Słuchajcie, jakie emocje, jaka historia. Jadę tym autobusem. Niby wszystko tak jak ma być. Jedzie w stronę startu, ale coś tak podejrzane, że nikogo z biegaczy tam nie ma. I tak jadę. Dojechaliśmy mniej więcej do wysokości, gdzie biegnie maraton. I kierowca mówi: droga zamknięta. Ale spokojnie, mordo, dowiozę cię naokoło. I tak próbował wjechać naokoło, ale niestety, jak tutaj widzicie po mojej prawej, autobusy nie jeżdżą, nic nie jeździ praktycznie. Dlatego wysadził mnie jakieś 5 km od startu i teraz biegnę w tamtym kierunku, bo mam jakieś 1,5 godziny. Także biegiem spokojnie zdążę. Ale generalnie no już wiem, dlaczego na stronie organizatorzy pisali tylko o dojeździe samochodami czy też taksówkami na start. Trzymajcie kciuki, żebym dobiegł na start bez szwanku i żeby wszystko poszło jak ma iść, jak ma pójść. Jak widzicie, został mi kilometr do startu, do miasteczka startowego. Jest jakoś za 12:06, a to oznacza, że nawet zdążę na czas, żeby sfilmować start elity, która rusza godzinę przed masowym biegiem, czyli rusza o 6. Elita już wystartowała. Teraz ja jako youtuber, który startuje za godzinę, muszę znaleźć jakąś przebieralnię, jakieś punkty, gdzie się zostawia no, rzeczy swoje po prostu, depozyt. Także widzimy się pewnie za chwilkę, jak już będę przebrany. Jak widzicie, w miarę szybko się przebrałem. W międzyczasie też zjadłem sobie 2 banany, no bo jednak wstawałem dzisiaj rano. No idę teraz podrzucić rzeczy do depozytów. Znaczy do depozytu swojego. Zostało jakieś 8 minut do startu, także ja już powoli udaję się w stronę linii startu. Powoli idę się ustawiać. Nie mam pojęcia, ile ludzi dzisiaj startuje, bo tego nie sprawdzałem. W latach poprzednich było to około 1500 osób na maraton, ale patrząc po numerach na depozytach, to może być nawet 1800 około dzisiaj, coś koło tego. Zresztą sami zobaczcie, jak to teraz wygląda w strefie startu.
Państwa, oto wystartowaliśmy. Maraton Dubaj, czy też maraton dubajski. Anno Domini 2025. Jazda! Ja tutaj dokumentuję. Polecam kanał W Dreadach przez Świat. Proszę? W Dreadach przez Świat kanał, polecam. O, chyba nawet znam. Tak? No. O, widzisz, to bardzo miło. I też. Powodzonka. Miłego, tak? A wy też możecie subskrybować na przykład. Z tego co sprawdzałem przed startem, no to trasa jest raczej prosta i to dosłownie, bo się na nią składają 3 pętle, jedna taka chyba większa, potem 2 mniejsze i też no, nie ma zakrętów, dlatego też jest prosta, płaska. Możliwe, że przez to będzie troszkę monotonna, ale póki co dość ładnie to wygląda. Te wszystkie tutaj wieżowce w Dubaju póki co no, robią wrażenie. Początek kilometra 7 i nawrotka. Trzeba powiedzieć, przyznać szczerze, że po pierwsze czuć pieniądz, ale po drugie czuć też temperaturę, że się zwiększa. Na szczęście punkty z piciem są co 2,5 km, dają tam po butelce wody, tak że będę z niej korzystał, czyli będę ją pił, no i też będę się oblewał, będę oblewał swoją głowę, żeby po prostu było mi chłodniej, a dready to taka duża korzyść przy takich akcjach, z tego względu, że działają troszkę jak gąbka i po prostu tą chłodną wodę trzymają dłużej na głowie. Także lecimy dalej, póki co jest fajnie. Punkty można powiedzieć jak w zegarku, co 2,5, póki co. Kilometr 10. Powoli już zaczyna wychodzić słońce. Jeszcze nie ma tragedii, bo w wielu miejscach jest cień, chociażby minimalny. Także mam nadzieję, że dalsza część trasy jest tak poprowadzona, żeby ten cień również był.
Zaczęliśmy drugą pętlę i jestem Wam winien delikatne sprostowanie. Ta pierwsza jest krótsza, ona ma 12 km z haczykiem. No i teraz zostały mi i reszcie biegaczy, reszcie maratończyków dwie pętle o długości około 15 km. No i te dwie pętle już będą takie same. Póki co jest dzień, także dobrze, dobrze, dobrze. Well done! Well done! Ta stacja nie była zapowiadana, ale jest fajną niespodzianką, bo no były pomarańcze, jakieś owocki, tu coś słodkiego do picia, także spoko, jak najbardziej na plus. Great job, guys! Go, 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 Po około 7 km drugiej pętli była nawrotka. Tutaj jak widzicie nadal jest sporo miejsc z cieniem, także mimo że czuć, że ta temperatura rośnie tak naprawdę z minuty na minutę, no to dzięki temu, że jest dużo cienia i dzięki temu, że te stacje z wodą są tak gęsto, no to póki co idzie przeżyć. Poszła połówka, czas w miarę przyzwoity, bo niecała godzina 50, no ale mam świadomość, że teraz kilometr na kilometr będzie jednak coraz ciężej, bo po pierwsze na maratonie te późniejsze kilometry zazwyczaj są cięższe, a po drugie temperatura ciągle rośnie. Polska górą! Polska! I zaczynamy ostatnią, trzecią już pętlę. Kilometr rozpoczął się właśnie
28. Ja coraz bardziej odczuwam ciepło. Widzę, że mimo, że no staram się w miarę równo biec, to jednak to tempo mi spada. Zmęczenie czuć, ale póki co, jak widzicie, jest uśmiech na ustach, jest frajda, a tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Także biegniemy dalej. Tutaj widzę na drugiej pętli, dokładnie już koło 29-30 km, zaczyna się robić patelnia totalna, bo jak widzicie, praktycznie cienia tutaj nie ma. Jest coraz cieplej. Na duchu podnosi mnie to, że po drugiej stronie jeszcze ten cień jest. Także mam nadzieję, że też coś za chwilę tutaj się pojawi. O, choć trochę jak teraz. 12 km do końca. Goku! Goku, let's go! Yeah! Let's go, Goku! Tak jest. Ta koszulka mnie ciągnie w trudnych momentach. Podoba mi się ten punkt tutaj, bo były cukiereczki. Takie żelki, ale takie twarde. Takie o. Można sobie pogryźć, można sobie porzuć. No i cukier pada. Także propsy naprawdę dla tego punktu. Wcześniej też mi się podobał, bo mieli owoce. A teraz już żelki. Mega. Ależ na tym odcinku jest teraz taki patelnia run. Właściwie totalnie nie ma cienia. Tutaj sobie ten taki minimalny skrawek tego cienia zauważyłem i dlatego też przeszedłem do marszu, bo jest strasznie, ale to strasznie gorąco i tym cieniem podczas tego marszu chce się delikatnie schłodzić. Jest nieźle. Że tak, pozwolę sobie zażartować. Ostatnia prosta. Co prawda troszkę ponad 7 km tej ostatniej prostej, ale ostatnia prosta. Także ciśniemy dalej. Możliwe, że uda się poniżej 4. Także całkiem w porządku. Na nawrotce też już praktycznie nie ma cienia, dlatego każdy mały kawałek, gdzie ten cień jest, bez jakiś budynek, no po prostu idę w nim, żeby się chwilkę schłodzić, bo jest masakra, jeśli chodzi o temperaturę. Jest taka patelnia, tak grzeje. Nie wiem, ile razy to już mówiłem dzisiaj. Yeah, I'm just cooling down in the shadow. Dokładnie. Chwilę się schłodzę i biegnę dalej, bo trzeba naprawdę korzystać z tego cienia, póki jest.
Teraz dosłownie już ostatnia prosta. Widzę metę, ale tak na oko to jakieś 500 km. Co ja za głupoty gadam? 500 metrów stąd. Widzicie, takie zmęczenie już. Jest upał, jest patelnia. Nie wiem, czy to dzisiaj mówiłem. Udało się. Poniżej 4. Dubaj maraton w takim upale. W styczniu. Traktuję to jako totalny sukces. Naprawdę. Nie nastawiałem się na taki wynik. To znaczy, no uznałbym go za dobry, jeśli chodzi o dzisiaj. No bo mimo, że ta, wiecie, tak przed biegiem to człowiek patrzy na trasę, ta trasa prosta totalnie i sobie myśli, Kipchoge w strachu, będzie power, będzie życiówka, ale jak potem zacząłem właśnie sprawdzać temperaturę, to wiedziałem, że ten koniec będzie wyglądał dokładnie tak, jak wyglądał na filmie, czyli że praktycznie bez cienia, patelnia, run totalny, ale generalnie było fajnie, czuję się mega zmęczony. Przetestuję kamerę, nie, jest ok chyba. Czuję się mega zmęczony, też od tego słońca taki rozpalony, ale jak widać jeszcze coś tam energii zostało, także nie jest najgorzej. Jak widzieliście też starałem się oszczędzać już na tych ostatnich kilometrach, korzystać z cienia możliwie najbardziej. Tyle. A teraz idę gdzieś znaleźć medal. Thank you. Patrzcie, jaki medal. Akurat wszedłem do cienia. Nie będzie widać. O, coś takiego. Tak wygląda. I tutaj widzę jakieś torby finishera szykują. O, dziękuję. Dostałem jakąś torbę na mecie. Co w tej torbie jest? Jakieś pićko, jakieś lotki, tutaj jeszcze coś jest, banan i jabłuszko. I to chyba tyle, jeśli chodzi o te pakiety, także teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że pakiety no troszkę bidne w tym Dubaju, ale cóż, czasem tak bywa. Ja już będę kończył, idę odpoczywać, no bo należy mi się, myślę, tak nieskromnie powiem, że mi się należy, bo całkiem w porządku mi się udało przebiec, ukończyć. Także za dzisiejsze oglądanie dzięki. Jeśli macie ochotę sobie coś jeszcze obejrzeć, no to polecam Stambuł. Jest gdzieś tutaj. Na dzisiaj wszystko. Na razie. Cześć.